Środowisko zanieczyszczacie. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam do wspierania Patronite Romek Zaklinacz Byków. To się zaprasowała. A nie chcę. Witam, hej, nazywam się Paweł, jestem z Kociewia, no i głównie zajmuję się wyrobem noży. Noży myśliwskich, użytkowych, pasjonacko też biżuterią. No, bym powiedział, podobnie jak pan Romek, jestem ze wsi. Rzemiosło prowadzę. A pan Piotr jest jego uczniem. No, uczę Piotrka, no. Tak się jakoś złożyło, że się poznaliśmy. Chłopak ma fach w ręku, stwierdziłem, coś mu pokażę. No coś przywiozłem. Pokażę te swoje noże. Coś przywiozłem z mojego plecaka dobroci. Tutaj mogę panu pokazać, przedstawić. Mam stronę też na internecie, Pablo Steelcraft, Facebook, Instagram. No i głównie działam, staram się robić, działam dla ludzi też przede wszystkim i to, co czynię, łączy się i z rzemiosłem, i ze sztuką, bym powiedział, bo nie chcę robić samego rzemiosła, bo nie chcę robić masy. Ja robię... Rozumiem, no. Pojedyncze. Przyjechaliśmy do pana Romka podziałać, coś pokuć. Się widziało trochę pana Romka i się z chęcią by poznało osobistość. Od byków, od kowadła sprzęcior jest. Zakleszczone, gitara. Młot fajny. Widać, że reperowany już trochę. Trochę przeżył swoje. Widać fajna, solidna konstrukcja. Podoba mi się bardzo podoba, jakby jest tu naprawdę niesamowity klimat, przez to tym bardziej, że to jest w Warmii i Mazury, nie? Nie jesteśmy z Kociewia i tutaj jest już troszeczkę tak inaczej, bym powiedział, Piotrek, nie? I no, ale ja jestem z Kociewia, ty jesteś prawie że stąd, tak? Tak opowiadałeś, no? A propos robienia noży, zacząłem od, można powiedzieć, od programu Wykute w ogniu, kontrowersyjnego, ale ogólnie to po prostu byłem mały, patrzyłem jak robili, w końcu mogłem tam nie po roku tam coś tam oczywiście dłubałem w drewnie, w metalu, ale teraz dopiero zacząłem jakoś tak, no może uczyć się kuć, ale robić taką nowoczesną techniką, noże po prostu głównie to wyciąć, slipować, ale zawsze coś. Ale kowadło, zobaczcie, mam byle jakie, pęknięte. No trzeba by było skądś obczaić, ale działa! No tu jest spoinka gruba, to jeszcze nie trzyma. Ale ja mam zamiar dla filmu go tutaj naciąć, porządnie fazę zrobić i zespawać, tylko trzeba to zrobić umiejętnie, może jeszcze tutaj wzmocnić, żeby nie podniosło go tu do góry, bo może go podnieść. No i ogólnie ze spawaniem takich rzeczy to trzeba najpierw nagrzać, nie? A pytanie, czy bitnia nie jest hartowana, ale tu widać... Ale góra jest płyta hartowana, tu tyle jest no hartowana, widać, jest no. zwykła. Ja go normalnie 3-kilowym młotkiem w zimę utrąciłem, było naprężenie, No. kułem. Aha, i poszło po całości tutaj, tak? No prawie, ono się tu kołysało. No. No dobra, Ale spokojnie daje radę, no. Dobra, no tutaj mamy ten nożyk dziwerowany. Dziwerowany. Z jakiej stali pan to robi? To jest stal węglowa, to jest zgrzane przeze mnie, NCV1. To znaczy zgrzane. Dlaczego mówi pan zgrzane, bo? Zgrzane, bo jest tak zwanie, mówią na to potocznie stal damasceńska i to jest, zgrzałem parę warstw stali i nazewnictwo stal damasceńska przyszła do nas praktycznie z zachodu przez jakby amerykanizację, jak ja to mówię. Normalnie pan w płaskowniku? Nie, ja to kuję samemu. Z jakiego kawałka pan odkuwa? NCV1, LH15 ale w jakiej formie ona przychodzi? W płaskowniku? Aha, tak, w płaskowniku. No, tak? no, Jaki tak. wymiar płaskownika? No, ja staram się robić im cieniej, tym lepiej, bo im cieniej, tym więcej ja mogę w pakiecie zmieścić więcej warstw i zgrzać to. Aha, to znaczy pan stopniowo nakłada warstwę i na gorąco pan wbija. No, jak przykładowo mam pakiecik sobie, 10 warstw, rozkuwam i wtedy to na 3 i składam, nie?
No. Nie znam, proszę pana, takiej roboty nie robiłem, to słyszałem, że tak płatne, że robili tak, no, szable te tam, no nie, no też tak No, schowali. proces dziwerowania głównie może panu się podsłyszał na przykład z broni myśliwskiej. Były lufy dziwerowane, czyli była przykładowo lufa i był, był płaskownik sobie taki wykonany właśnie z dziweru i potem było nakręcane na jakiś pręt przykładowo i wtedy to było razem zgrzewane. I wtedy powstawał taki piękny wzór na lufie. Coś podobnego jak właśnie na nożu, Aha. tylko bardziej, bym powiedział, bardziej expensive, mówiąc I ona tak. jest No. stalą nierdzewną? Nie, ja robię z węglowej stali, tylko i wyłącznie. Czyli ona będzie rdzwiała? Tak, oczywiście. Aha. Ja No uważam, że dobry nóż to nóż, który patynuje. To jest już taki większy też myśliwski, bym powiedział, ale i do lasu i też można nim wszystko zrobić. No na pewno. No ładnie jest zrobiony, ładnie. Mi się podoba, co pokazywałeś. No to jest stal, to jest resort, to był jakiś, w sensie ja nie korzystam ze stali z odzysku, bo jak się robi noże i się hartuje, to potem nie wiadomo jak stal jest spracowana i jest prawdopodobieństwo zawsze jakieś, że może wystąpić jakieś pęknięcie, tak? To znaczy ja jak No. siekiery robiłem, ucinałem kawałek resora na ostrze, Mhm. no i kułem tu pod błotem, No. to zawsze jak dobrze nagrzałem go prawie do białego, pierwsze grzanie, to bacznie się przyglądałem, bo wtedy zarysuje się, jak jest gdzieś pęknięcie. Tak, ale to widać, to bo widać. rozszerzy się no. metal won na bok i starałem się nie robić z tych końcówek, gdzie pracowała podkładką, końcówka resora pracuje i na środku, gdzie pracuje w szczywieniu. Tam najwięcej pracuje. Tylko z tej takiej warstwy między tym a tym, znaczy z tego odcinka. No i raczej nie zdarzyło mi się, żeby ostrze wyleciało, no bardzo ładnie zrobione. Bardzo dziękuję. No i to jest 50 HF, czyli stal, którą się właśnie, no jak mamy resory, jak na przykład w młocie jest, jakieś sprężyny, amortyzatory. No. I tutaj jeszcze jeden taki mogę też dziwerowany pokazać. Coś w tym stylu. Też myśliwski. Ja lubię robić myśliwskie przez to, że bardziej mogę sobie pofolgować z wizerunkiem tego noża i nożyk jest Tak. ładniejszy, a nóż, który jest do używania, zawsze uważam, że nie ma sensu robić jakichś mega wielkich, dużych zdobień, nie wiadomo czego, po prostu żeby był nóż do używania. Jak te zdobienia pan robi? Na ostrzu? No. No to są już walnięcia młotkiem. To już w zależności od tego, jak ja puknę sobie młotkiem, Aha. albo na przykład przeszlifuję szlifierką sobie na krzyżyk, Tak. odkówkę, taki jak mam w płaskowniku i potem to zakuję, to wtedy ja flexem, szlifierką jakby naruszam te warstwy. Idę do środka, w głąb warstw, Aha. jak to rozkuję, to mi się rozkłada potem i wtedy się tworzy takie wzorki. Aha, takie wzorki się tworzy, bo nieznane jest mi te pojęcie, po prostu nieznane. Jakby kiedyś była chwila, to byśmy mogli coś też pokuć, bo boraks, węglówka i jazda. Jeszcze z takich nowocześniejszych tutaj mogę pokazać. Coś takiego też mam zrobione. Taki Aha. do używania bardziej już, nie? Jakbym to nazwał. No ale też kształt ostrza noża myśliwskiego. No, Tak. no ale to jest Do- 3-4 mm grubości. Ja wiem. Bo do patroszenia podobno nie jest potrzebny duży nóż. Nie musi być duży. No nie musi. Ważne, żeby był sztych Bo i żeby był ostry. Mam kolegę myśliwego, Sztylet. a tu sztylet. Tu sztylet. No ładna broń. Ładna broń. Wyważany, nie? Nie, to jest bardziej, ja to tak ozdobnie robiłem, ale też zdarzają się ludzie, którzy kupują takie Aha. względem Fanaberii swoich. Mam tej długości ostrze, to z Kałasznikowa, nóż, stal dobra. Tam wszystko jest dobrze, tylko tam futerał mi szył szewc, bo ten oryginalny futerał, to sobie powiem tak, zrobiony był chyba z ceraty. Ze skali tam pękał, urywał się tam. Raz go w No lesie zgubiłem. chińszczyzna teraz, No tak, że wiadomo. Ruscy zrobili dobry nóż, ale to jest z Kałasznikowa, na karabin go można założyć, ale po prostu no, poszli na łatwiznę i tego i już nie dali. Gdzie jest futerał od niego? To było takie na ostrzu. tutaj. Aha, to na ostrzu było tylko takie, nie ma futerału. Jeszcze mogę panu Ale pokazać. bardzo ładnie zrobiony. Bardzo dziękuję. Bardzo ładnie zrobiony, bardzo. Taki sztylet jest, że oj. Jak Misericordia. Gdzie krzyżacy rycerze musieli sobie gardło podcinać, jak bitwę przegrywali, bo tak było. Czytałem wiele razy Krzyżaków. Jak już była przegrana, wiedzieli, że zakon pada, to niektórzy już poddawali się i mówili do kolegi, odpinał sobie tutaj ten pod szyją, to mieli taką zapinkę skórzaną i
Misericordię nastawiał i do kolegi mówi pchnij sobie, no żeby kolega mu wbił tę Misericordię i już koniec było po bitwie. To jest nożyk też, resorówka i poroże. A jakież to poroże, z jakiego zwierzę? To jest jelonek jakiś, znaleziony kiedyś w lesie. Jelonek taki, ale prawie tak wy tego zeszlifowali do białego. No, Za grube było. no tak, no ciężko dobrać sobie taki Ładnie. kształt. A czasem lubię, jak troszeczkę ta gąbeczka wychodzi, bo też jak się poleruje i przykładowo tutaj można zobaczyć, jak już tutaj okosne wychodzi, to sobie czasami lubię to potraktować na przykład czarnym woskiem pszczelim, jak we wczesnośredniowiecznych technikach zdobienia. To też mam taki nożyk, właśnie w ten sposób zdobiony i właśnie wmasowałem to po prostu na ciepło. Dobra, i ale fajnie. powie pan mi tak, jak pan rozcina tam w ten róg, żeby wbić? To najpierw nawiercam, a potem wypalam. Nagrzewam, Nawierca pan bardzo cienkim wiertlem. no jakoś trójeczka, coś Aha. takiego. Akurat z porożem jest fajnie, bo poroże jest twarde i to można wpukać. To się przepuka na spokojnie na wylot, nie? Z drewnem już się tak nie zrobi, bo drewno się... Czyli później jak pan już wbije ten osadę tego noża, no i widzę, że jeszcze później już pan przez to wiercił Tak, ten tak, nit no. mosiężny jednocześnie, no nie? A to, że złączone jest razem? Znaczy tutaj ja mam nagwintowany, na końcóweczka jest gwintowana, to mam z 2 nakrętek zrobione, to właśnie pospawane mam tutaj. Aha, to znaczy to jest wnitowane tu, a to jest wkręcone. Tak. Rozumiem. No. Czyli to nie jest całością. Tu, Nie, jest całością. To ostrze przechodzi na wylot i ostrze kończy się, trzpień kończy się, no gdzieś, no tutaj widać w tym... Wkręcony. A No. jest wkręcony, rzeczywiście jest wkręcony. Jest trójeczka tam, czwóreczka. Aha, rozumiem. Czyli jest widoczny tam jest ten trzpień. Zawsze wolę, jak jest tutaj ten nit, tutaj na środku, zawsze wolę sobie dla pewności jeszcze to przebić, jak najmniej kleju, żeby używać. No wierzę, że kosztuje to roboty, wierzę, że to wie pan, nieznany jest. Ja też meczetę cały dzień robię. No to jest nożyk właśnie w stylu skandynawskim, tak zwane pukko. Nożyk tradycyjny i tutaj mam, no i tutaj jest szlif, no tutaj to nie jest w 100% szlif skandynawski, bo skandynawskie są na 0, że tutaj nie ma tego dodatkowego ostrzenia, no ale to łatwiej naostrzyć. Rozumiem. I na rękojeści mamy czeczotę brzozy i jeszcze skorę z brzozy dodatkowo. A drewno jakie? Brzoza, czeczota. Guz, narośl, nie? No. Brzoza jest mocny drzew, jak gdzieś szczególnie mocno jest to do dzioba, wiem, tylko musi być w zimę wycięta i bardzo powoli suszona gdzieś w przewiewnym miejscu, ale nie na słońcu, najlepiej pociąć na ćwiartki, żeby te ćwiartki schły, to ona nie pęka. Mocnym drewnem jest brzoza, też ciekawie zrobiona czeczotka. Ale już ten, no to zabawka. No taki malutki, obieraczek bym powiedział. Aha, No, Ziemniaków. obieraczek zawsze się przydaje, jakby. też w jakiś Ziemniaków. rożek. I to jest akurat nożyk zrobiony właśnie w konwencji techniki wczesnośredniowiecznej, w sensie bardziej chodzi mi o zdobnictwo. I jak mamy tutaj sobie ten wzorek na rękojeści na tym porożu, są wzory, które już kiedyś wcześniej występowały i kiedy robiły ludy słowiańskie, tak? Czyli tak jak we wczesnym średniowieczu. Znaczy tak to kolokwialnie mówię oczywiście teraz, ale w bardzo podobnej konwencji wyglądały znaleziska. Jeszcze ostatnie pytanie. Kto szyje pochwy futerały? Ja. Pan szyje. Dwie igły do roboty. Tak. Dwie igły. Słyszałem o tym, jak stary myśliwy w Bieszczadach szył ten. No to już mam takie też ozdoby, bym powiedział. No. Takie, to jest kuta akurat, nie? No widzę. Młoteczek taki, młottora. Drobiażdżek, Holender. No i zawinięte ładnie oczko. No prawie kotwiczka, no. No tak. Tutaj bardziej mógłbym się pochwalić już, bardziej na przykład pierścieniami albo tą fibulą. Fibula, czyli to jest jak broszka do zapięcia płaszcza, do przyczepienia i to jest też wczesnośredniowieczny element Tylko odzienia. jakby jeździec spadł z konia, to figura może się wbić. No, ja bym powiedział, że jakby jeździec spadł, to ja bym się nie fibuli obawiał, a tego, kto go gonił. Na przykład, no. I to to jest mosiąc zgrzewany też, nie? To nie jest lutowane, tylko to jest zgrzewane. Coś działamy dzisiaj, No nie? działamy. Pokażę panu, jak to się Działamy. kuje, bo tu widać, że Dobra. tego noża nie wykujemy, bo już południe prawie czy 11. Która? 12, 11? 11 pani zjadł. No, Dobra. coś mamy tutaj, mam trochę. Ja wybieram spaleniska i stal. Sprężynowa, narzędziowa. Sprężynowa znaczy z czego? Resor. pewnie. Resorowa nowa, oczywiście nowa. Ta jest nowa. Nowa. To jest nowa, a to jest stary pilnik, już przeszlifowany Do czego i zwiększony.
A też noże kujecie z pilnika też? Tak, pewka. Słyszałem o tym, słyszałem też, że nadaje się... Najlepsza stal, bym powiedział, w sensie nie ma czegoś, że coś jest najlepsze, ale pilniki dobrze zahartowane, to jest miód. Dobra, wybieramy żużel. Kamera w ruch. Tu jest dla was jedna przeszkoda. To jest bardzo duże palenisko. No właśnie widzę, że To jest duże, bo proszę pana, no ja lemieszę. No. Widzi pan, No. tu gdzieś jest ścinek lemierza, jest. Widzi pan lemierz, to jest ogryzek lemierza, ale lemierz jest taki. No ja wiem, jakie są lemierze. To są lemiesze przeze mnie kuty do niemieckiego pluna. Zostały tu dwa takie czerepy. Jeszcze resor był naspawany jako dłuto. On cały jest z resora. To było kute tu pod młotem. No i tego dłuta tu było tyle, tylko że wiadomo. No się już Ziemia zjechało, twarda. no. Ziemia jest bezlitosna, a tu wie pan, jak wkładało się 3 lemiesze, no to trzeba miejsca, no i dlatego No. jest takie duże. Ale do małych robót to jest nieekonomiczne. Tutaj silniczek od tego, porządne to jest. Ogromne. No ja robiłem sam to palenisko. To, tak? Tak. Nóżkujemy? Bo ja mam parę propozycji, a w zasadzie dwie. Możemy wykuć nóż, ostrze do noża. Jak czas pozwoli, to zrobimy cały nożyk. Taki prosty, nie? Lub ostrze, lub możemy wykuć też krzesiwo. Takie na krzemień. Ma pan jakieś krzemienie? Kamień, krzemienia, no to wie pan, uważam, że to jest nawet jak krzemień, co? Nie? To? Nie, to jest granit. To jest granit, tak? Wie pan, nie będę się tu mówił, po prostu nie wiem jak krzemień. Nieraz w polu koszę kosą, iskra pójdzie. To jest krzemień? Jak kosa... Nie, no kamieniem też pójdą iskry, bo po prostu kamień jest twardszy, ale chodzi o to, że krzemień zawiera, no już nie chcę ściemniać, jakieś związki, które właśnie odpowiadają za to, że... gdzieś tu przy sobie krzemień? Właśnie nie mam, kurczę. Miło, fajnie z panem Romkiem. Pan Romek sporo w życiu widział, sporo robi. Miło pokuć z kimś, kto już trochę ma tego doświadczenia w kuciu. To pan pewnie pracuje normalnie na polowym palenisku malutkim. Ja no, mam taką kuźniczkę, to nie jest. Do tego to moje to jest maluszek taki. Dwa duże paleniska razem w tym roku. Nie pan, cholera, nie wypalił się. No ale jest moc. Przy tym nawiewie to... Przy nawiewie, tak, nie wypalił się. Palenisko popękało w cholerę na wszystkie buje. No. Trzeba było od razu schyczyć, No. jak szybsze. I pewnie też nie trudno coś przypalić, co? No, proszę pana. Chwila nieuwagi i kawałek lebiesza nie ma, ale skierki wylatuje. No i potem... Tak, to trzeba pilnować. Cholera, To wie pan, no. kiedyś zrobiłem przecinak jak ogień z resora. Już taki piękny. Trzeci raz będę go hartował. Moment nieuwagi. Nie ma ostrza, wypaliło się. Gdzieś tu ktoś, odwróciłem się, iskry lecą. Won do złomu. Przyjechaliśmy już do pana, co się panu pomoże w tym. W końcu razem będziemy kuć. Bardzo miło mi pana poznać. Ale was też nożyki robicie. Ach, cacy. Ja pokażę wam też mam parę nożyków. Mam tylko tu moment włączę, tylko piłę tu włączę. Tu jest mój warsztat. Ta maszyna pamięta Bismarcka. Kanclerza Niemiec. Prawdopodobnie pierwsza wojna światowa. Na Ale korbę super. Była. Na No. korbę była. Widzę, mam widzę, tu jak korbę i przebiega. mam te koło zamachowe. Bo ja tu założyłem koło pasowe od mocarni Warmianki, no żeby, bo tam było koło tylko jako balast, to krągłe, no nie? Aha. Jeszcze większe było. Proszę naprawdę, Dobrze, śmiało, no śmiało, dobrze. śmiało. Okej. Śmiało, na chwilę. Siadajcie na chwilę, pokażę wam te scyzoryki, bo bardzo ciekawe są moich scyzoryków. Piesia, jejka. Ale czuć wieś u pana. Czuć wieś, cudownie. To jest mój ten do lasu, taki kałasznikowa. No stal nie najgorsza. Co pan powie na niego temat? No ja bym powiedział taki bazarkowy trochę. Bazarkowy? No ale jeżeli pan mówi, że stal nie najgorsza, no to jakby warto opierać się też na doświadczeniu względem użytkowania, nie? No bo Jakby, widzi pan, no. ja po prostu powiem panu, jak robiłem już, to robiłem z piły trakowej, taki zwykły gospodarczy, tam do jak to się czyszczenia buraków, tam gdzieś jakiś chwast wyciąć pod pastuchem, tego, no to robiło się takie noże, ale takich noży jak pan, to ja nie robiłem, nie dorosłem do tego. Rokuś, czekaj.
Mi się podoba. Bardziej Ja mam sam taki w domu, tylko tyle, że u mnie bardziej tak wystawkowo jest. Ja lubię noże też takie kieszonkowe, ja sam używam. No dzisiaj nie mam akurat swojego, mam nożyk składany. Taki, lubię ostrza składane, ale do sprężynówek jakoś nie mam też jakiegoś parcia No i ja dużego. raczej więcej nie kupię takiego, wsadzę, bo te zabezpieczenia mam, tam musi wydać z kryształem. Jeszcze odnośnie tego noża. Ten nóż przysłał mi fan, który nawet się nie podpisał, jak się nazywa. I powiem wam, podoba mi się to, no tylko nie do lasu z nim jeździć, a jeszcze na byku, no gdzie, po co nosić taką szablę? Ale ma pan tu śliczny, kurczę. W ogóle takie mam pytanie. Tak? Mieliśmy miejscowość, w której było mnóstwo bocianów. To była orneta. O, Tu rękojeść muszę ściędzić, bo rękojeść... ale ciężkie. Tak, ale ty nie szalej. No. I A to, to nie jest skółane, to jest wycięte po prostu z piły do nicia stali. a okładziny? Okładzina tekstylit. Aha, tekstolit. No taki perelowski? Tak, No, tak, no. gdzieś tam z jakiejś deski rozdzielczej od transformatora. Super. Stal szalona, bo wie pan, tu nie hartować nie trzeba nic, bo jest samohartna. Znaczy, no ja jestem sceptyczny do tego, ja zawsze jak Ja już muszę coś ją mam... ścienić trochę, tu idzie ścienić, bo tu jest szczego, tu trzeba zebrać na szlifierce, tu i tu ściąć te kanty i będzie cacy. Tu napisałem, gdzieś jest podpisane 2024 rok. 24, no. No i tu jest RR. RR. No i tak jest. A na następnej nabiję, bo mam też następne, to nabiję Romek Zaklinacz Byków, bo mam całe odznaczniki, mam całe, po prostu można wybić wszystko. Naprawdę w lesie jest super. Kurczę, że tak daleko, to ja bym częściej pana odwiedzał. Ja się już też trochę narąbałem drewno. Fajna robota, ale już parę metrów przerąbać to barki, bo... No i co trzeba zrobić, to się robi. Nie? Dobra. To już to wystarczy, zapali się, na pewno się zapali. Dobra jest. No dzisiaj gorąco ma być, dzisiaj ma być 30 stopni. Dodatkowe 20 od paleniska. No, tam to będzie piekło. Ale jak było 34 i stało się cały dzień, lewiesze się klepało, bo normalnie kułem ludziom lewiesze. No. Bo ja to robiłem ludziom, normalnie robiłem. Teraz Tak. już nie robię, bo nie mam czasu, bo jeszcze... No pewnie co się męczyć, poza tym ma pan swój wiek. No. Też żerają czasu. Tak. Ale jak się już stoi trochę i się kuje, to już się tego nie czuje później. To takie młotki nie ma większych. Co? No ale pan Romek ma na pewno Mam jakieś... młotków, No. ojej, mam To młotków. do wykończenia. Mam młotków. Da pan tego młotka na chwilę? Tego? Dobra. Tak. Działa? No, po kowalsku. Dobra. No i się przydał. Najlepszy młotek to ten znaleziony pod krzakiem, którym się kuje x czasu. Ty ten twój znalazłeś pod krzakiem? Nie, znaczy ja mam parę swoich młotków i jeden po prostu mi był w domu od zawsze i mam jeden taki młotek, dwa młotki. Jeden mały, który używam do lżejszych takich, do takiej symetrii w ogóle, nie, jak coś odkuwam i to u mnie się zmienia, tu są różne młotki, ale jeden ten 2-kilowy do rozbijania tak masowo, tak po prostu już na dobre parę godzin, to jest, nie wiem co to jest, nie wiem, nawet nie wiem skąd ja chyba to znalazłem, był po prostu w domu, ale go zawsze używam, bo już ma wybity tak tego, już ma bitnie, jakby tą część bijącą już ma wybito pod moje ramię. Ojej, olejem. Co to jest, benzyna? Nie, napędowy. Olej napędowy. A po co się mordować? No jakbym miał taką drobniuszką wiórę, to zapalę bez nic. No nie, tak się rzuca szmatę. Trochę oleju napędowego do niej. Ja zawsze albo gazetami, albo brzozą rozpalam. No brzoza jest dobra. Jak jest sucha kora brzozowa oczywiście. A tak się rzuci o taką szmatkę.
A pan też kiedyś kierował się tą teorią, że prawdziwy kowal rozpala ogień jedną zapałką? Tak. No. Ładnie wygląda. Tu mam takie nożyk jakucki i to jest, nie wiem, czy słyszał pan o czymś takim, o nożach jakuckich. To jest nożyk, nie? Jakucja, no to wiem, to gdzieś No. tam... Tak, ale chodzi o ostrze, w No. sensie chodzi, bo z jednej strony tu jest wypukany, nie? No. A z tej strony jest w soczewkę i to jest do drewna. Aha. Super się Dobra, tym, super ja- się, no dobra, Przepraszam. dobra. Ale on jest drobny, fajny taki. No tak. To jest drobniejszy taki. To jest niby taki, on, no później nie No. trzeba go przykuwać. Ja panu podpowiem, nie? Jest taka firma teraz, Błękitny Węgiel to się nazywa i to jest jakaś tam odmiana koksu opałowego i podobno to jest jakieś tam nowocześniejsze, że to ma mniej siarki, nie? I on jest taki drobniutki. I ja kułem na tym 2 tygodnie temu na takim festiwalu kowalskim i to można z internetu kupić. I to jest w takiej samej cenie, ale tyle, że to jest drobne. To jest, są takie bryłeczki, nie? Super, co? A poradziłbyś sobie, jakbym cię poprosił, żebyś przyszlifował to? Tak? Albo dobra, to my do pana Romka pójdziemy. Ale jest wierka w środku. No właśnie myślę, żeby to tak... Mogę to wykorzystać, czy nie? Tak? To weź jak coś, to pilnuj paleniska, chociaż to się... Ja zaraz wrócę, okej? Kątówkę zwykłą tam. Czy na tej dużej? Której? Tu. Nie, bo ja chciałem tylko tak ukosić to, bo tutaj jest nawiercone, a ja chciałem trzpień, z tego nożyk będzie, nie? To znaczy ściąć na ukos tutaj, o tak jak zaznaczone, tak? Nie, tak ściąć to po prostu, bo będziemy to kuć. Ale rozumiem, ale tu jest taka kreska zrobiona. Nie. Krócej. Ja chcę się pozbyć tej dziurki. Aha, no nie ma No, sprawy. no. Zakładam fartuch, ścina No. pod stołową. Dobra, super. Kamerzysta, nie plącz się. Czasem go trzeba No. przywołać do porządku. Okularki? No, to dobrze, wezmę. Ja mam swoje. Super. O to chodziło. Bastońska, Nie, dziwerowana. zdecydowana. Bo damasceńska to przyszło z zachodu. To jest nieprawidłowe nazewnictwo. To jak do tych programów i w ogóle. No. Sobie wyczuć najpierw. Bez fartucha? Zara ubiorę. Zara. Ja jeszcze nie mam. Ja tylko ogrodniczy. Teraz kujemy trzpień, nie? Tak, właśnie. Mhm. Już pomału. Jest trzpień, zaraz kujemy sztych.
Uwaga, uwaga. Teraz pytanie. Inaczej. Ja idę go szybko ogarnąć na szlifierce. Tak. Nie? Musi przystygnąć powoli. No tak. Nie, jeszcze nie. Ja go szybko ogarniam na szlifierce i hartujemy go po tym, jak ja poucinam. Chodzi o to, że jak ja będę teraz ciął, to on się znowu napręży i tam w ogóle, nie? I wtedy wracam i potem go przyprowadzam z powrotem. Wtedy go znowu nagrzewam, ale wtedy już do hartowania. Wtedy go rozgrzewam, nie? I wtedy w jakiś popiół albo coś takiego, nie? No, albo może być tutaj w kotlinę, tak gdzieś z boczku wsadzić i potem w międzyczasie przygotowujemy olej i hartujemy go. Ja chcę go hartować samą krawędź. Ja tylko hartuję samą krawędź, przez to, że jak się hartuje samą krawędź, to wtedy ostrze, nóż zyskuje na sprężystości też bardziej. Dobrze. No. To co, patelnię starą dać? Coś takiego, żebym ja mógł tylko koniuszkiem go No zanurzyć. to ja dam panu patelnię starą, wlejemy oleju. No. I dobrze, to przyniosę patelnię, nie ma sprawy. Dobra. Która? Ta głębsza chyba jest, nie? Tak. Troszkę, no. To starczy, będzie dobrze. Dobra. Ja wezmę tą patelnię do kuchni. O, nie wziąłem jej. Będziemy obiad mychać. Pan ma tam wodę jakąś? Wodę? No, żeby chłodzić. No to ja sobie wezmę to wiaderko. Weźmiesz tu. No, albo nie, bo ja chcę tylko powierzchownie, bo ja będę szlifować to po hartowaniu, nie? Dobra, to ja wezmę to wiaderko. No, dobra. Dobra, to razem pójdziemy. A w palnisko nie trzeba czegoś włożyć? Nie, jeszcze nie Tak? zagaszę. Ja No dobra, za chwilę okej. z kleśćami jeszcze w razie ruszę go. Pan zna bardziej to palnisko, nie? No i tak ono nie no. zgaśnie, jak go dopilnuję. Miareczka, podstawowe narzędzie. Stara ona do niczego, muszę kupić nową, bo taka ona tam już nie... No, ale cali nie ma. Nie ma cali, nie, stara komunistyczna. Taka. No, to pan mi to tego włączy, albo pokaże jak tutaj coś ten. Gwiazda, no 2 razy. Tu ma pan 1500 obrotów, a tu ma pan 3. Na to jest bardzo nie ma. To na mniejsze. Znaczy to jest dopiero wstępna odkówka. Zrobiłem sobie, zaznaczyłem szlifek i tak po prostu taką mam tendencję, że najpierw muszę przejechać. I jak ja zawsze hartuję nożyki, to hartuję zawsze w twardym, hartuję w pełnym przekroju. Jak się robi wstępnie szlif i się idzie to hartować, to jest prawdopodobieństwo,
że nożyk zrobi tak zwany banan, czyli pójdzie żmijka albo banan i się wygnie w którąś stronę. I ogólnie przed hartowaniem zawsze powinno się stosować proces odprężania, czyli usuwania tych naprężeń spowodowanych przez kucie, szlifowanie i tak dalej. I jeżeli się robi nożyk w pełnym przekroju, tak jakby bez szlifów, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ten banan wyjdzie. I ogólnie zawsze to wychodzi, bo to są małe, zbyt małe przekroje, żeby wyszło coś po prostu jakby tak bardzo prosto. Ogólnie można temu zapobiec po właśnie hartowaniu, żeby wsadzić pomiędzy dwie na przykład duże płyty metalowe i jak to jest jeszcze gorące, i proces po hartowaniu, on dalej następuje jakby, czyli jeżeli się już wsadziło do oleju, to ten proces jeszcze istnieje przez następne 5-10 minut przykładowo i ta struktura w środku stali... stalowe i tak zbiorą temperaturę. Nie, bo to już jest schłodzone w oleju. Aha. To już jest schłodzone, ale póki to jeszcze ma przykładowo tam w okolicy 100 stopni, tak? Coś takiego, to się wsadza to w dwie duże płyty, no tylko zrobimy to tam. Może nie wyjdzie nic, może wyjdzie wszystko prosto, nie? I wtedy automatycznie to się prostuje. I jako, że no, nie posiadamy tutaj żadnego takiego bardziej specjalistycznego pieca, to będziemy odpuszczać, czyli usuwać naprężenia pohartownicze, nie wcześniejsze, tylko już pohartownicze, będziemy usuwali w palenisku, czyli wie pan, tak jak pan sobie ostrza siekier zrobi. No to jest taka, bym powiedział, chałupnicza metoda, ale wytwarzano noże tak kiedyś i myślę, że tym razem też również ten proces się spisze jak najbardziej. Paweł, dmuchnij w palenisko. No. Włącz. Jest ogień. Nie wiem czy pójdzie. Trzeba coś... Chyba nas lubi. Weź Kaj, Ino, podnieś to i trzymaj tutaj też, bo będę wlewać i to się ciężkie zrobi, nie? Środowisko zanieczyszczacie. Nie, pytanie, czy sprzątać nie będę musiał. A drewno jakieś? Uhuhu. Teraz grzejemy olej do hartowania. Tak chałupniczo, w patelni, ale jest. Bo olej musi być gorący, tak? Tak, około 70 stopni. No w takich polowych warunkach to może być zwykły przepalony silnikowy, nie? Jest trochę brudu, trochę poparzeń, ale tak jest w tym fachu. Jeszcze raz będziemy grzać. Najlepiej wykorzystywać oleje hartownicze, ale taki olej też jest ok. Ogólnie mogę coś powiedzieć właśnie, jak się wykorzystuje stal na pilniki, przez to, że, stal z pilników, głównie dlatego, że pilniki czasami są hartowane powierzchniowo i właśnie same ząbki mogą być z jeszcze twardszego materiału niż, inaczej, są jeszcze bardziej hartowane i przykładowo ciężej, gdy będzie się to kuło, to te ząbki się nie ujednolicą z strukturą pilnika, tylko one się wbiją do środka i mogą więcej szkody stworzyć niż pożytku w takim pilniku. I trzeba ząbki wtedy szlifować. No stal z pilników jest bardzo fajna przez to, że to jest bardzo atrakcyjna narzędziówka przez zawartość węgla w sobie i przede wszystkim to, że stal na pilniki już nie jest produkowana. Te wszystkie N12E, N9E, NX-y tak zwane. Teraz będziemy hartować. No tylko czekam, aż się ostygnie tak, żeby był zimny. Procesu nie można przyspieszać. Znaczy to i tak już jest takie przyspieszone, takie chałupnicze, jak to powiedziałem wcześniej. Ale nie mamy innego sprzętu, innych warunków, więc działamy na tym, co jest. Która strona będzie na nóż? Ta? To. Ta? To nie. Tam gdzie X-y. Tam gdzie nic. Ale patrzy pan na bokach. Czy ta nie lepsza? Chyba ta lepsza. Nie, ale to jest takie, pan patrzy, tutaj jest takie ładne.
tak? No. Ale te To przeprawienie jest to trzeba... pęknięte, nie? No tak, no tutaj mamy ten. To obcinamy, nawet szerzej. Tak, no taki bloczek pan wytnie. No dobra. Mogę być naszym przyjadą? No i jeja. Hej, panie Pawle, nóż tu i idziemy na obiad, bo Radek nas... Jak nie idziemy, to nie da później na obiad. No. Czy po obiedzie jeszcze raz do ognia będzie? Teraz musimy. Teraz tak No ale to będzie takie szybciutkie. No tam Radek się złości, on jest taki zdyscyplinowany jak komenda, jak wojsko. Obiad koniec. Monik? Powiedziałem. Wiem coś z tego, bo kiedyś tak Lemierz, tu przyjeżdżali, klepałem Lemierza, ja hartowałem w mokrym piachu, a jeden chciał mnie uczyć hartować. Mówi, o na czerwono i do wody. Na płasko jakbyś położył? Nie, bo ja widzę, że jest wybruszenie. I teraz zobaczymy pilniczkiem, czy pilnik zbiera. Pilniki są hartowane tak na 64 HRC, w zależności jakiej firmy, nie? I jak, no tak No fan. bardzo... Strasznie nie lubię tego dźwięku, bo ja wiele razy miałem coś takiego, że jakoś tak właśnie dotknąłem i był ten dźwięk i było pstryk i pęknięte, no. Dobrze, myślę, że możemy wziąć go na odpuszczanie i potem jeszcze raz go wsadzimy sobie na spokojnie, żeby on się tutaj stentegesował. I tu, o, dobra, tu jest temperaturka, ale to jest gorące. Co teraz robisz? Teraz sprawdzam, czy pilnik zbiera, czyli tak tradycyjnie bym powiedział, czy jest zahartowany na odpowiednią twardość. No bez przyrządów nie zobaczymy, ale pilniczek ślicznie nie zbiera, czyli jest zahartowany Nie zbiera, czyli odpowiednio. jest dobrze. Tak, jest dobrze, no tak, czyli jest albo takiej samej twardości, albo nawet trochę wyżej. I teraz zdzieram sobie to tak troszeczkę, żeby zobaczyć stal i będziemy odpuszczać. I potrzebujemy, tak na stali musi pojawić się taki słomkowy kolor. Taki tęczowy. O, widać tutaj na samym końcu już się tworzą takie barwy. I to przejdzie sobie ładnie tutaj. Chyba nie jest za mocno. Chyba jest ok. I napężenia hartownicze to takie coś, właśnie jak sobie hartowaliśmy, no to uderzamy tu taką z bardzo wysokiej temperatury, obniżamy tu bardzo maksymalnie tą temperaturę i podczas tego procesu jakby następują różne w środku inne procesy i ta struktura jest bardzo taka zwięzła, taka, no stal ma strukturę krystaliczną w środku i no ta strukturka się jeszcze bardziej wiąże, tak jakby, tak, i my teraz w tym momencie jakby odpuszczamy te naprężenia, żeby później nam to nie pęknęło. I to powoduje to, że w zamian za powiedzmy tam parę punktów tej twardości w skali Rockwella, przykładowo jeżeli to jest zahartowane na 61 HRC, tak, i obniżamy sobie przykładowo, przez to, że teraz zagrzaliśmy, obniżamy tą twardość do 60, do 59, kosztem tego, że on będzie bardziej wytrzymały, a nie będzie kruchy jak szkło przykładowo. Tak, tak. Mhm. No właśnie wyjęliśmy nożyk spod płyty i chyba wszystko poszło ok. Wyszło dobrze, tak? Tak, raczej tak. Odpuściło się, zahartowało. Pilniczek. Nieźle, super. Co się dzieje? No ślizga się.
Tylko i tak musimy jeszcze zdjąć warstwę Nie. odwęgloną, nie? Bo to jest miękkie na zewnątrz wszystko to. Tak. No i tu jest taka ładna fakturka i tu zrobimy jakiś szlif taki Dobrze, dla pana. Teraz idziemy to wyszlifować dobrze. i coś będziemy jeszcze z nim czynić. Także idziemy na warsztat, Nie? nie? Idziemy. Tu No. okulary pana. Bardzo dziękuję. Bierzemy nożyk. Teraz sobie będziemy go trasować, czyli będziemy nanosić sobie linię, co będziemy ciąć, co będziemy szlifować, a co zostawiamy. I na razie wstępnie musimy sobie to zaplanować, jakąś krawędź tnącą. No nie mamy tutaj. Przykładowo jak używam sobie na co dzień w moim warsztacie szlifierki taśmowej, mamy coś takiego. Mamy szlifierkę, taką stołówę, dużą, fajną, niemiecka robota. Ale że ja na tym niezbyt potrafię, to wykorzystamy chałupniczą szlifierkę kątową. I pan Romek dziś zaraz zorganizuje szlifierkę kątową. Dobrze, już. Sobie zrobimy coś takiego. Dycha. 10 mm to będzie kosa. Dobrze, tu mam papierki ścierne. Sobie jeszcze jakiś pojemniczek zaraz przygotuję. Woda tu jest. No, tak, ale w mniejszy pojemniczek, żebym miał tutaj sobie tak. Dobrze, No. dobrze, to ja już mam tak. No, starczy dla wody już. Sobie nanoszę kreski, żeby mi łatwiej było to zrobić linię. To mnie trasujesz z tym. tak. Softwarem. Musi zacząć. Mhm. Dobra, mniej więcej widać. Dobra, najpierw sobie spróbujemy na tej dużej szlifierce może to zrobić. No nożyk będzie. Teraz się na szlifierkę przerzucam, bo ogólnie super, tylko mi to zbyt mocno, on jest za twardy i zbyt mało zbiera. On jakby mi trze i tylko, inaczej zbiera, ale zbyt szybko nagrzewa mi ta szlifierka, nie? I teraz się przerzucam na szlifierkę, zobaczę jak nie wyjdzie, no to po prostu wrócę na tamtą szlifierkę powolutku. No teraz szlifujemy, robimy wstępny szlif, w sensie już bardziej nawet finalny i potem będziemy papierkować, czyli będziemy tworzyć satynę, żeby była równa powierzchnia na ostrzu. W tych miejscach muszę poszlifować, tutaj gdzie iksiki zaznaczyłem. Jeszcze muszę krawędź wyszlifować. No, wstępnie mamy wyszlifowany nożyk i mamy tutaj fakturę po tarczy lamerkowej, czyli takiej z papierem ściernym. I teraz zaczynamy zabawę z papierem ściernym, ręcznym, na ręcznej płodzie i będziemy wykładać całą powierzchnię w równą, prostą rysę.
No w tym momencie satynujemy nożyk i to jest właśnie jeden z najbardziej pracochłonnych, inaczej może mozolnych i nudnych procesów, gdyż trzeba wygładzić całą powierzchnię w równą rysę. Nóż wyszedł strasznie twardy, jeszcze bardziej niż przypuszczałem, że wyjdzie. I troszeczkę się trzeba pomęczyć teraz z papierkiem i pogłaskać to, co tutaj robię. W taki upał się napić to no, dar z niebios. Jest dzisiaj strasznie gorąco. Pogoda dopisuje, bym powiedział. Jest słonecznie, ale nie słońce grzeje, lecz atmosfera, która jest iście burzowa. Okej. Idziemy dalej. Musimy pozbyć się wszystkich rys dokładnie i powolutku. Mamy czas. Mamy czas. No już kończymy tą stronę i zostało tylko ją wygładzić, czyli robimy równe ruchy. Ok, mamy już prawie że skończony nożyk. Mamy wysaturowane obie powierzchnie. Jeszcze tylko zostało naostrzyć go i zrobić rękojesz. No, panie Romku, efekt naszej dzisiejszej pracy. Nożyk w stylu skandynawskim. No dziękuję. Ze skandynawskim. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tu pan Paweł wykuł u mnie, tu na tym moim palenisku, tym malutkim, które jest właściwie do kucia grubych rzeczy, siekier i tam lemieszy przede wszystkim, klinów. A tu pan się przyłożył, naprawdę zrobił super nóż. No postaram się go oprawić w róg jeleni. Pan Paweł jeszcze dla mnie tu podpowie, jak to zrobić, żeby to dobrze wyszło. Postaram się. Naprawdę ładny. Dziękuję bardzo, dziękuję. Będzie ładna pamiątka. No i jak do lasu będę chodził, to przyda się, No, przyda się. nożyk taki do lasu, do tyrania właśnie. No, Tak, mogę tak. jeszcze powiedzieć, że wykonaliśmy go ze stali NCV1, czyli potocznie... NCV1, ja sobie to zapiszę. Tak. NCV1, NCV1. No ładnie. Potocznie stal wykorzystywana do obróbki, do cięcia na zimno, czyli wszelkie piły tartaczne, krajzeki. Tak? Aha, No, pan aha. coś tutaj wie. Rozumiem, rozumiem. No, i położyliśmy potem szlif na pana szlifierce. Warunki no niestety były trudne, nie są to, nie mam swojego przyrządu do szlifowania, Rozumiem. ale Rozumiem. mam nadzieję, że wyszło i No elegancko, naprawdę Przypadło. elegancko. No wszystko wiem. Dziękuję bardzo, naprawdę ładny nóż. Pięknie zrobiony. Jak to się mówi, to nie jest masówka. no, ręczna robota. Ręczna robota i taka cenna robota. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Maćka Obucha, Kacpra Rogoza, Michała Zajączkowskiego, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa oraz Andrzeja Mazepusa i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.